Cześć! W dzisiejszym materiale przyjrzymy się nieco bliżej kluczowi dynamometrycznemu producenta Whirlpool model HTW80. Takie klucze dynamometryczne zyskują coraz większą popularność, a ja postaram się Wam udowodnić, dlaczego tak się dzieje. Zapraszam! Klucz dynamometryczny jest to urządzenie, które pozwala nam z dużą precyzją dokręcić śrubę, narzutkę, złączkę i to nie tylko w klimatyzacji i w chłodnictwie, na czym dzisiaj się skupimy, ale również w innych branżach, typu na przykład motoryzacja i dokręcenie koła. Mówiąc z dużą precyzją, mam na myśli to, że możemy sobie dokładnie ustawić siłę, z jaką chcemy dokręcić. Skupmy się tutaj na narzutkach w klimatyzacji. Siła, czyli moment obrotowy. Możemy sobie dokładnie ustawić w newtonometrach lub też w innych jednostkach w zależności od regionu. My będziemy używać głównie newtonometrów, znaczy nie głównie, tylko jedynie newtonometrów. Możemy ustawić dokładny moment obrotowy, czyli właśnie siłę, z jaką dokręcimy narzutkę. Dlaczego jest to tak kluczowe? Wiem, że większość serwisantów, szczególnie z tych starszych dat, robi to na wyczucie. W większości przypadków robią to w sposób dobry, mają już na tyle doświadczenie, że te narzutki są dokręcone naprawdę prawidłowo. Ale czy to jest błąd, czy nie błąd? No jeżeli nic się nie dzieje, to możemy uznać, że jest ok, ale dlaczego nie użyć czegoś, co nam da dużo więcej profesjonalizmu w tym temacie, czyli klucza dynamometrycznego, o którym właśnie mowa. Ustawiamy sobie wtedy dokładną wartość, z jaką chcemy dokręcić naszą narzutkę i wtedy nie ma ryzyka, bo co się dzieje, jeżeli nie dokręcimy narzutki w sposób odpowiedni? Wiadomo, może powstać nieszczelność i czynnik chłodniczy z układu po prostu ucieknie nam do atmosfery. Druga strona, czyli dokręcamy za mocno. Możemy po pierwsze przekręcić gwint na śrubie, co w rezultacie również da nam nieszczelność, lub ewentualnie gdzieś zagnieść rurę, jeżeli będzie słabej jakości i też nie będzie nam trzymała szczelności układu w prawidłowy sposób. Skupmy się w takim razie na kluczu dynamometrycznym producenta Whirlpool model HTW80. Co wchodzi w skład takiego zestawu, jeżeli zdecydujecie się na zakup? Mamy bardzo wygodną i poręczną walizkę. Co w walizce? Już Wam otwieram. I tak, oczywiście jest nasze główne urządzenie, czyli klucz dynamometryczny. Jest to klucz z wbudowaną sygnalizacją LED oraz dźwiękową. Jego dokładność to około 2%. Zasilany jest 3 bateriami, które również są w zestawie. Baterie mamy w tym miejscu. Jeżeli ktoś używa akumulatorków, oczywiście może sobie wymienić, ale to jest też ważne, że przy zakupie nie musi się martwić o baterię, bo już je ma w zestawie. Jeśli chodzi o funkcję klucza, przejdziemy do nich w kolejnej części materiału. Tutaj skupimy się, co mamy jeszcze. Mamy oczywiście instrukcję oraz 2 głowice. Jedna to głowica grzechotkowa. Oraz głowica nasadkowa, którą w klimatyzacji i w chłodnictwie zdecydowanie częściej użyjecie. I tutaj chciałbym się skupić na jednej rzeczy. Głowica jest do 30 mm, czyli zakres stosowania może być do 3 cm. I tu jest taka jedna ciekawa rzecz, która rzadko się zdarza. W momencie, jeżeli wykręcicie całkowicie tą nasadkę, ten element nam wypadnie. Możecie pomyśleć, że coś tu jest niedopracowane, dlaczego to wypada, powinno się trzymać. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zobaczcie, że producent tutaj pomyślał, że nie tylko możemy dokręcać nakrętki i narzutki, ale również zrobił taką karbowaną powierzchnię do dokręcania chociażby rury. W jakiejś hydraulice, tak jak wspomniałem, klucz może być użyty w wielu dziedzinach. I w momencie, jeżeli obrócimy stronę, możecie dokręcać z odpowiednią siłą, czyli z momentem obrotowym, na przykład jakąś rurę, tak jak wspomniałem. Także widzicie, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. My tutaj wrócimy sobie do standardowego, bo będziemy w praktyce używać klucza przy jednostce zewnętrznej klimatyzacji, także oczywiście dużo bardziej nam się przyda ta strona. Widzicie, że też bardzo ładnie klucz chodzi. Nie ma tutaj żadnego problemu. W porządku, mamy omówiony klucz, mamy omówione, co jest w zestawie.
przejdźmy do użytkowania, czyli jak użyć klucz dynamometryczny Wickcool. Na pierwszy rzut oka może to się wydawać skomplikowane, ale nic bardziej mylnego. Mamy tutaj 6 przycisków, bardzo intuicyjnych, wyświetlacz. Baterie mamy włożone. Przejdźmy w takim razie do uruchomienia urządzenia. Słyszymy taki charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Oczywiście to urządzenie ma również wbudowany sygnał dźwiękowy, o którym zaraz Wam opowiem coś więcej. I co nam się pojawia na ekranie? Mamy tutaj 00, czyli wartość aktualną. Jeśli chodzi o przyciski, przycisk ten służy nam do włączenia i wyłączenia klucza. Przycisk oznaczony literką U służy nam do zmiany jednostek. Mamy tutaj 5 jednostek, jednak my oczywiście skupimy się na jednostce używanej u nas, czyli newtonometry. Są jednostki, które są używane w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Azji. Także jak najbardziej tutaj producent się przygotował nie tylko na europejski czy też polski rynek, ale na cały świat. Zostajemy przy newtonometrach, dlatego że u nas podaje się te wartości przy dokręcaniu śrub. Kolejne przyciski to mamy taki przycisk P i T i on również jest bardzo ważny. Wybieramy sobie tutaj, czy klucz nam ma zapamiętywać uzyskaną największą wartość, czy też pokazywać cały czas bieżącą wartość. Jeżeli ustawimy sobie literkę P, tak jak teraz mamy ustawiony wtedy pik, czyli urządzenie nam zapamiętuje ten najwyższy moment i on się wyświetla po jego osiągnięciu. Natomiast T, czyli track, pokazuje nam cały czas wynik na bieżąco. Następnie mamy dwie strzałki, góra-dół, i to jest również bardzo ważne, dlatego że możemy sobie zapamiętać 10 pozycji. Mamy w tym momencie P1, tak jak widzicie, ustawione na 14,4 Nm. W momencie, jeżeli chcemy zmienić wartość, przechodzimy literką M do tej wartości i możemy tutaj ustawić dowolną. Ustawmy sobie na przykład 13 Nm. Potwierdzamy literką C i widzimy, że mamy ustawione 13 Nm, wybrana funkcja P. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłem, zmieniając strzałkami na P2, P3, P4, możecie sobie ustawić tutaj inne wartości i załóżmy w chłodnictwie, w klimatyzacji, jeżeli dokręcacie narzutki 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, dla każdej z tych narzutek ustawiacie sobie odpowiednią wartość i nie musicie przy każdej z nich zmieniać tej wartości, tylko przeskakujecie po prostu między zapamiętanymi wartościami i możecie przystępować do dalszej pracy. Najpierw pokażę Wam, jak to działa w dłoni, bo chcę tutaj mocniej skupić się na tym P i T, a później przejdziemy do jednostki zewnętrznej i dokręcimy narzutkę z taką siłą, z jaką powinna być dokręcona. Czyli użyjmy właśnie tej głowicy nasadkowej. Kolejna ważna sprawa. Widzimy, po włożeniu głowicy pojawiło nam się 0,2. Ona już ma tutaj jakąś wartość. Przez to, że mamy wybraną właśnie tą literkę P, ta wartość, która została osiągnięta, czyli dociskając tu, ona nam tutaj, jak widzicie, zostaje. Przejdźmy w takim razie na T, wyzerujmy literką C i widzimy, że teraz cokolwiek by się nie działo, ta wartość nam wraca z powrotem. Czyli dojechaliśmy do 4 czy do 6 Nm, puszczamy, schodzimy z powrotem do zera. Przy przejściu na literkę P, jeżeli wygenerujemy siłę 5,1 Nm, widzimy, że ona nam zostaje. To jest też przydatne w takich sytuacjach, jeżeli boimy się, że nie możemy czegoś za mocno dokręcić, czyli nie widzimy wyświetlacza i dokręcimy, przeciągniemy za mocno, to wtedy możemy sobie zobaczyć, z jaką siłą dokręciliśmy w danym momencie daną śrubę. Wróćmy z powrotem do T, wyzerujmy. Nie wspomniałem, oczywiście na wyświetlaczu jest również stan naładowania aktualny baterii. I pokażmy działanie klucza przy urządzeniu. Jesteśmy przy jednostce zewnętrznej, 5 kW model, nie ma to znaczenia. Jest to model multi, bo jak widzicie ma 2 komplety wyjść. Ale teraz na przykładzie 3/8 narzutki pokażę Wam, w jaki sposób działa nasz klucz dynamometryczny. Przygotuję sobie teraz rurę, po prostu ją zakielichuję. W porządku, mamy przygotowaną rurę zakielichowaną. Możemy teraz
uruchomić klucz, zakładamy nasadkę, mamy ustawione 13 Nm, najpierw odkręćmy narzutkę zabezpieczającą, można oczywiście wykorzystać tą narzutkę, ja sobie zakielichowałem na swojej. Zacznijmy może od ustawienia klucza. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, możemy sobie te dane wartości ustawić. Teraz mamy na P1 13 Nm, zmieńmy sobie na 30 Nm dla narzutki 3/8. Zatwierdzamy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są prawidłowe wartości dla nakręcenia narzutek w chłodnictwie w klimatyzacji, zajrzyjcie na naszą stronę, tam mamy wszystkie te informacje. I mamy ustawione 30 Nm. Możemy najpierw sobie wstępnie rurę dokręcamy. Tutaj oczywiście chcemy się skupić jak najbardziej na działaniu samego klucza. Sprawdzamy, czy mamy dobrze rozmiar ustawiony. Będzie troszeczkę większy. Teraz jest w porządku. I kolejna bardzo ważna informacja. Klucz działa nam w dwie strony, czyli nie tylko do dołu, jak większość, ale również do góry. Wartość będzie podana wtedy ujemna, ale jak najbardziej klucz nam również zadziała i przy naszej wartości da nam sygnał świetlny oraz dźwiękowy. W tej sytuacji właśnie łatwiej nam będzie dokręcić w ten sposób. I sprawdźmy. I teraz bardzo fajna informacja. W momencie, jak zbliżamy się do 30 Nm, po osiągnięciu 80% wartości, jak widzicie, pojawia się zielona lampka i klucz nam daje sygnał dźwiękowy. Po osiągnięciu 90% wartości sygnał dźwiękowy jest 2 razy częstszy, lampka jest żółta, natomiast po osiągnięciu mamy wibrację i czerwoną lampkę. Chciałbym Wam teraz pokazać, co się będzie działo, jeżeli będziemy mieli włączoną literkę P. I zobaczcie, tu jeżeli osiągniemy i przekroczymy lekko to 30, to jak widzimy, że po zluzowaniu mieliśmy podane, że osiągnęliśmy ponad 31 Nm, czyli widzimy tą najmocniejszą siłę, z jaką dokręciliśmy narzutkę. Jak widzicie, w takiej sytuacji przy prawidłowo ustawionej wartości nie mamy żadnych wątpliwości co do narzutki i możemy śmiało uruchomić urządzenie, puścić czynnik. Powinno być wszystko w jak największym porządku. Jak widzieliście w przedstawionym materiale, klucz dynamometryczny to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko w chłodnictwie i klimatyzacji, ale również w innych dziedzinach. Przy pomocy takiego klucza macie pewność, że narzutki zostały dokręcone prawidłowo. Chciałbym, żebyście dali informację w komentarzu, czy Wy używacie kluczy dynamometrycznych, jakie Wy macie o tym zdanie. No i zapraszam Was do kolejnych naszych materiałów. Lajkujcie i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam.